i witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Właśnie nadszedł ten dzień, że będziemy pakować mojego męża. Niestety mój mąż nie mógł zostać z nami na tak długo, jakbyśmy chcieli, więc już jutro leci do Korei z powrotem. My dopiero za 2 tygodnie, ale przy tej okazji chciałabym Wam pokazać, co pakujemy do jego walizki. Oczywiście nie braliśmy za dużo rzeczy z Korei do Polski, dlatego teraz mamy okazję zapełnić te walizki dobrociami z Polski, które nam się właśnie przydadzą w Korei, kiedy byśmy chcieli poczuć polskość w naszym koreańskim domu. Może zaczniemy chyba od największej grupy, która tutaj jest. Jest ona ogromna i to są przyprawy. Myślę, że bez tych przypraw ciężko by było w każdym koreańskim domu, ponieważ Koreańczycy, jak wiecie, w kuchni używają pasty albo sosy, a z przyprawami to nie do końca są za pan brat. Dlatego ja doładowałam siebie w tym roku dużą ilością, żebym nie miała takiej opcji, że mi po prostu czegoś zabraknie. Dlatego jest całkiem tego wszystkiego sporo. Oprócz takich zdrowszych opcji zaopatrzyłam się także w fiksy. Wiem, różne macie zdanie na jej temat, ale czasami po prostu jak chce się ugotować coś na szybko, żeby był taki smak bardziej polskiej kuchni, którą możemy kojarzyć gotując tutaj w Polsce, to zaopatrzyłam się na przykład w schab a la stroganoff, w leczo i gulasz z kurczakiem. Też jest taka prawda, że w Polsce już zaczynają tak bardziej dbać o te składy, dlatego też myślę, że dużo bardziej się poprawiły. Do tego mam właśnie klasyczne takie przyprawy. Mam tu oczywiście do mięsa mielonego. Ostatnio w zeszłym roku zakupiłam chyba sobie 1 lub 2 paczki na próbę i żałowałam, że nie kupiłam więcej. Nigdy nie udało mi się w Korei odtworzyć takiego klasycznego, dobrego mielonego, więc zaopatrzyłam się w to. Także mamy do gulaszu. Z przypraw innych mam oczywiście czosnek. Ten czosnek koreański, on nie do końca smakuje jak ten polski, a tym bardziej jeżeli chodzi o przyprawy. Niestety nawet moja koleżanka, jak się doczytała na opakowaniu, to była nawet tam skrobia ziemniaczana, więc stwierdziłam, że nie tym razem. Kupuję swój czosnek i mam go całkiem sporo oraz różnych smaków. Ten na przykład jest staropolski. Zakupiłam też różne pieprze i tutaj mam pieprz czosnkowy, mam też oczywiście pieprz biały, tylko chyba zwykłego, bo ten zwykły jest normalnie dostępny w Korei. Mam przyprawę do dań z fasolą, także się w takie zaopatrzyłam. Pakuję to osobno, żeby się nie porozwalało, to mój mąż tylko to wyciągnie, dlatego tak po prostu wygodnie sobie poukładam to wszystko. Mam też paprykę słodką, ziele angielskie, to takie bardzo klasyczne, moim zdaniem europejskie przyprawy i w Korei czasami są dostępne, czasami nie, a po prostu są drogie, więc pomyślałam, że nie ma mowy, nie tym roku. Czosnek zwykły, papryka wędzona, całkiem sporo, bo w zeszłym roku mi papryki zabrakło, więc w tym roku nie chcę do tego dopuścić. Mam pieprz biały, oczywiście mam przyprawę do piernika, jak będziemy piec piernik. Wzięłam też całkiem sporo oczywiście drożdży. Drożdże w Korei są dostępne i można kupić w każdym sklepie, tylko te koreańskie na przykład mają jednak bardziej drożdżowy posmak i zapach. Nie do końca mi to pasuje. Plus można zamówić włoskie, ale ostatnio jak zamówiłam włoskie, to w takim dużym opakowaniu i niestety chyba mi po prostu stęchły, można tak powiedzieć. Nie wyszły mi w ogóle wypieki, ale za to Moniki rodzice jak mi kupili, to pizza tak mi wyrosła. Nigdy nie miałam tak wyglądającej pizzy w Korei, więc stwierdziłam, że zaopatrzę się także w dużą ilość drożdży. Mam cukier waniliowy. Kupiłam też inną przyprawę, a jest to cukier taki w paście, dlatego że cukier waniliowy
ogólnie nie istnieje w Korei, z tego co kojarzę, a jak już jest, to jest naprawdę drogi, więc zaopatrzyłam się w to. Całkiem także sporą ilość żelatyna. Chciałabym troszkę więcej piec. Koperek. Koperka suszonego nie dostaniecie, ale za to można czasami w Imart dostać taki na świeżo cięty, można tak powiedzieć. I on kosztuje około 3000 za takie 2-3 gałązki, czyli słuchajcie, to jest całkiem sporo. Jeżeli wychodzi to jakieś 9 zł, więc warto mieć koperek suszony. Mam też oregano, także jest, ale jest drogie. Mam też sumak, też niedostępny w Korei. Przyprawy do wołowiny i zakupiłam sobie takie trochę nietypowe, bo nie jestem jakoś wielką fanką, słodką chwilę i mamy tutaj truskawkę i owoce leśne. Czasami brakuje mi takiej chwili. Eliasz próbuje zasnąć i tutaj przyszedł znowu mamie broić. A czemu Eliasz nie śpi? A co? Nie idziesz spać? Nie. A czemu? Czemu nie idziesz spać? Ja? Idź do taty spać. Bo mama musi nakręcić film, wiesz? Mama chce filmik nakręcić dla widzów. No idź spać. Ja mamę lubię. Tak? Eliasz mamę lubi? Tak. Tak bardzo lubisz mamę? Tak. Mama będzie łezki rodzić. Ale mamie się słodko zrobiło. I co, będziesz tu siedzieć z mamą? Tak. Aha. Kupiłam też czarnuszkę. Nigdy... No czarnuszkę. No. Mamy też czarnuszkę z przypraw. Oregano oraz oregano. Do tego jeszcze kwasek cytrynowy w dużej ilości. Ja mam to. Tak, masz to? Tak. No, teraz mama musi tu przyprawy schować. Mama się teraz zastanawia, czy nie kupiła za dużo, wiesz? Tak. A i słuchajcie, z przypraw jeszcze majeranek. Marinette? No, majeranek! Oh my god. Oh my god! No widzisz, mama tyle kupiła. Tak. Dużo? Tak dużo, tak bardzo dużo. I ty. Czuku. Buty do piłki nożnej dostałeś? Butyka. Buty do piłki nożnej dostałeś, brawo. Ja mam. Od babci dostałeś, tak? A tata śpi? Tak. A to tata miał... Ja mam. To. Tata miał ciebie uspać, a nie ty tatę. Jeszcze z przypraw, myślę, że taki produkt, który żaden dom na obczyźnie nie przeżyje, to są te piramidki smaku. One naprawdę dają czadu każdej zupie i polecam, nawet jeżeli nie mieszkacie za granicą, to naprawdę rosół wychodzi tak jak prawie polski, a chodzi o to, że one nie zawierają dodatkowych takich składników, które są niepotrzebne, czyli wzmacniacze smaku. Ja mam na przykład rosołową i mam także piramidkę smaku do pomidorową. Te najczęściej po prostu używam. Myślę, że są najlepsze na świecie i uwielbiam je. Moja mama za to kupiła mi już kiedyś za pierwszym razem takie włoszczyznę suszoną i naprawdę także jest rewelacyjna. Z moich takich obserwacji i najlepszych metod, jeżeli chodzi o to, bo one są bardzo dorobne i mało kiedy są smaczne po ugotowaniu. Wszystko idzie do zupy, więc polecam Wam kupić takie koszyczki. Ja mam koszyczki właśnie z Korei, metalowe, gdzie wsypuję tą włoszczyznę i wsadzam, zahaczam o garnek, wrzucam do garnka i potem jak się już ugotuje, wyciągam i mogę od razu wyrzucić. Nie mam właśnie problemu, jeżeli chodzi o zostawianie tego w zupie, nie myrda mi się tam po kolei, więc to jest
myślę, że najlepsza przyprawa i motyw. Tych zakupiłam w Biedronce, ale także kupiłam miks warzyw klasyczny. Te był troszkę droższy, ale tu jest prażona cebulka, jakieś pomidory właśnie, więc naprawdę polecam. I drugi troszkę tańszy i to także jest osząd, także często używam. Jest tam pasternak, marchew, por, cebula, pietruszka, tym bardziej, że por jest naprawdę niespotykanym warzywem. Można czasami kupić na kupank, ale jest niestety troszkę drogi. Kolejną z przypraw, nie przypraw, to mam na przykład to jest ten koncentrat w tubce i ten koncentrat zakupiłam, bo zobaczyłam film u Łobuzy in Japan i oni mieli właśnie te przyprawy. W Korei są dostępne, ale one kosztują 7000, czyli około jakieś 21 zł, a tu w Polsce 7 zł, więc jest duży przeskok, jeżeli chodzi o ceny. A to może teraz przejdźmy taki bardziej dla mnie na pamiątkę. Nie ma ich wiele, więc to będzie bardzo krótko. Mam płyty. Bardzo mi się spodobały te płyty, jeżeli chodzi tutaj w ogóle o ich wygląd. Chodzi o sam ich wygląd. Chciałabym powiesić albo ustawiać na półkach u mnie w mieszkaniu, żeby tak ładnie to wszystko wyglądało. Z tych rzeczy jeszcze mam nowe, rozkoszne. Mam pierwszą część, rozkoszne. I jest to książka Michał Korkosz. Ja usłyszałam to od samego początku. Jak on dostał nagrodę chyba New York Timesa i powiedziałam sobie, muszę ją mieć u siebie na półce. Bardzo ładnie wygląda, piękne wydanie z grubą okładką. Myślę, że fajne, tym bardziej, że to jest taka polska kuchnia fusion, taki miksik, więc jak dla mnie super. Z takich już rzeczy, jak mówiłam, bardzo szybko przejdziemy. Mam jeszcze parę książek dla Eliasza, ale to jest po prostu taki początek, więc będziemy zbierać więcej. Mój rower oraz Dzień Fajności. Kolejną rzeczą, bez której na przykład nie mogłabym sobie poradzić w Korei, to jest dezodorant, antyperspirant i jest to rzecz, która jest takim must have'em. W Korei jest dostępna tylko Niva i to taki podstawowy dezodorant, który niestety, jeżeli chodzi o ciepłe lato, wilgotne lato w Korei się po prostu nie nadaje, nie pomaga w żaden sposób, dlatego ja zakupiłam moją ulubioną Rexonę, która mi się najlepiej sprawdza, najlepiej utrzymuje właśnie ten taki odświeżony zapach i mniej się po prostu pocę dzięki niej. Mam też nowość i ta nowość jest po prostu do sprawdzenia. Zobaczymy, czy mi się sprawdzi i jest to Aquacelin Sensitive Woman do skóry wrażliwej. Wygląda w taki sposób. Jeżeli używaliście jej, to dajcie mi znać, a w ogóle jeżeli macie jakieś swoje ulubione antyperspiranty, które naprawdę w ekstremalnej pogodzie się spisują, to dajcie znać, z chęcią skorzystam, bo więcej możliwości jest po prostu bardzo pomocne. Oczywiście takich rzeczy, które warto mieć, to zakupiłam sobie szampony i odżywki. Jedna z szamponów to mam oczywiście kolejny raz, jest to szampon octowy, barwa naturalna, polecony od mojej koleżanki. Ja jak na razie jestem jak najbardziej z niego bardzo zadowolona, fajnie oczyszcza skórę głowy i włosy właśnie z różnych zanieczyszczeń. Nie używam go codziennie, używam go raz w tygodniu i naprawdę czuję taką, że te włosy są po prostu dobrze oczyszczone. Z kolejnej to mam coś nowego i nie wiem, czy to w ogóle się zda. Jest to Isana Professional i jest to odżywka do włosów Orange, włosy osłabione zimą i sucha skóra głowy. I mam też taki sam szampon do włosów. Nie wiem, czy mi się sprawdzi, zobaczę po prostu. Kupiłam na próbę, a był taniutki, więc skorzystam. Mam też maskę z glinką i to jest Soul Flow do skóry głowy.
Mam też tej samej firmy, za to szampon różowy. Jest to do włosów zniszczonych, wymagających dogłębnej regeneracji i wysokoporowatych. I tej samej marki maska do włosów. Zakupiłam też nowość na próbę i jest to szampon nawilżający z kwasem hialuronowym do włosów suchych i łamliwych. Jest to Mysterium. Pierwszy raz to widzę, ale chciałam zakupić, sprawdzić jak podziała na moje włosy, które po prostu są suche na wiórek, nawet w Korei. I mamy też do tego maskę nawilżającą z tej samej serii. Z takich rzeczy wszystko i nic to mam nasiona chia. Zobaczymy, czy waga nie będzie przesadzona, to wtedy ja wezmę do swoich walizek. Ale zakupiłam nasiona chia, bo raczej chyba nie widziałam nigdy w Korei, więc postanowiłam, że po prostu zakupię tutaj. Z tych jeszcze rzeczy wszystko i nic mam kakao. Kakao jest dostępne, ale jest oczywiście drogie, już wspominałam Wam o tym. Z kolejnych rzeczy to mamy herbaty i mam całkiem ich sporo. I mamy melisę, rumianek, mięta z pomarańczą i mango. Herbata zielona z mango, taka sykana, do tego melisa kolejna i mięta. Różne firmy do spróbowania, po prostu nie patrzyłam na to, jaka firma to jest, tylko chciałam herbaty mieć. Kładki, dlatego że w Korei nie są one aż tak popularne, dlatego są drogie, plus ciężko dostępne, czasami gafę puściłam i na przykład kupiłam je takie bardzo długie, cienkie, ale bardzo długie, takie typowe okresówki. A właśnie na takich okresówkach mi nie zależało, bardziej właśnie zależało mi takich wkładkach higienicznych. Z prezentów od babci dla Eliasza mam tutaj parę takich bluzek, właśnie piżamek, majteczek, skarpetek. Naprawdę ich jest mnóstwo. Babcia naprawdę dużo rzeczy z Psim Patrolem zakupiła. Naprawdę jest tego tutaj mnóstwo na każdą porę roku. Od piżamek po skarpetki, po jakieś majteczki, więc naprawdę jest tego sporo, ale też nie tylko, bo na przykład mamy tutaj bluzę w paski. Ja chciałam właśnie bardziej na ten sezon zimowy, jesienny, ponieważ lato już tu się mi skończy. Jak przyjedziemy, to potrzebowałabym bardziej takich cieplejszych rzeczy, ale to nie zmienia, że letnie także polecą razem z nami. Na przykład takie spodnie z długim rękawem i one są bardzo fajne, przewiewne, więc na lato koreańskie jak najbardziej. Oczywiście skarpetki w autka, także takie na cieplejsze dni, dużo bluzeczek. Jest to też spowodowane tym, że niestety w Polsce przeceny już są na zakończeniu i ja nie zdążyłam w tym samym momencie przyjechać jak w zeszłym roku, więc przecen prawie w ogóle nie było. Tak jak mówiłam, takie zestawy z pieskami. Pieski w ogóle nie są popularne w Korei, dlatego też są albo drogie, albo w ogóle niedostępne. Dlatego jak ja miałam opcję, to po prostu chciałam je mieć. Mamy też tutaj spodnie dresowe, więc widzicie, babcia zaopatrzyła Eliasza na cały sezon. Nie będzie trzeba kupować. Do tego oczywiście mamy naklejki, które użyjemy chyba na okno, żeby Eliasz miał ładnie w swoim pokoju. Co jeszcze? Co jeszcze? Słuchajcie, jest tego pełno. Kolejne pieski, kolejna piżamka. I przejdźmy na przykład do ciasteczek. Bardzo dobre te ciasteczka są. One kosztują około 9 zł w Korei. Czasami taniej, czasami więcej, więc te ciasteczka jak najbardziej wezmę do Polski, raczej do Korei. I także mamy tutaj sporo prezentów od babci, jeżeli chodzi o Psi Patrol. Jeszcze z takich przysmaków to chyba najważniejsze wypełniacze, czyli flipsy. Niedostępne, a każdy dzieciak moim zdaniem je uwielbia, więc
pełna paczka będzie na pewno. Mamy też paluszki. Mój mąż na przykład bardzo lubi paluszki. Są te też długie flipsy. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze więcej przypraw. Nie udało mi się zapakować ich, ale jest pawnuszka. Kolejne do mielonego, do gulaszu. Jezu, ile ja kupiłam przypraw. I think you cannot take your things. Why? Because it's full. Already? It's almost full. Z takich majteczek kolejne zakupione. Ubrania. Jeszcze z takich rzeczy dla Eliasza to mamy oczywiście książki, Dzień Fajności, mój rower. Więc mam nadzieję, że Eliaszowi się spodobają. Jeszcze jedna, ale niestety czytają i jest to Jak powstają rzeczy. Dzisiaj kupiliśmy i mu się bardzo spodoba. I ostatnia z takich ważniejszych rzeczy to prezenty dla współpracowników mojego męża. Jest taka tradycja, można by powiedzieć, w Korei, takie coś, taka niepisana umowa, że jak Koreańczycy wyjeżdżają za granicę, ale nie tylko, także do innych miast, robią prezenty dla swoich współpracowników. I mój mąż oczywiście nie omieszkał zrobić prezentów dla swoich. Co prawda jest tego tutaj w tym momencie nie za dużo. Jest to spowodowane jedną sytuacją, która zadziała się niestety dzisiaj. Są to prezenty w tym momencie, które zakupiliśmy i mamy ziaje. Bardzo popularne kremy polskie w Korei to jest właśnie ziaja, kozie mleko, krem dwójeczka odżywczo wygładzający cera sucha, skłonna do zmarszczek. Są to bardzo popularne kremy, jeżeli ktoś właśnie jedzie z Polski do Korei, to na przykład na stronach internetowych, blogach, właśnie w Naver Blog, Cafe Blog, naprawdę sporo jest poleceń, żeby zakupić, wziąć ze sobą właśnie kremy. I mamy te kremy zakupione w sztukach 10 dla każdej kobietki w pracy mojego męża. Dla mężczyzn miały być inne prezenty. Planowaliśmy kupić dla mężczyzn skarpetki, takie fajne, właśnie takie polskie skarpetki, czyli na przykład z pierogami, z Warszawą, ze Śląskiem, z Gdańskiem, ale niestety ceny nas trochę zwiotły z ziemi, dlatego chcieliśmy je zamówić i niestety dostawa nie dojdzie. Miała dojść w 48 godzin, niestety dopiero dzisiaj mieli tą dostawę wysłać do nas. Miał przyjść kurier, chociaż informacja była, że są wysłane. Niestety do jutra nie możemy na tą paczkę czekać. Mój mąż ma bardzo rano lot, więc postanowiliśmy, że rezygnujemy i mój mąż kupi prezenty dla chłopaków z jego pracy właśnie na lotnisku. Mam nadzieję, że uda mu się coś ciekawego zakupić. Zobaczymy po prostu. No niestety, no. Miało być inaczej, miało być tak fajnie, miał być taki fajny prezent i nie wyszło nam. Byliśmy w Warszawie, widzieliśmy fajne właśnie te skarpetki, no ale cena nas przeraziła. Na stronach internetowych były dużo tańsze, no tak wyszło. I żeby nie było, to nie to, że my skąpimy, że cena taka ale par skarpetek mieliśmy kupić 20. Więc wiecie, po 25 zł jedna para, więc to naprawdę grube pieniądze wychodzą. No nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby ich kupić mniej, bo jeden pracownik by dostał, drugi nie, więc to też nie do końca wypada moim zdaniem, aby tak było. Więc no widzicie, całkiem sporo. Dobrze, i nie przedłużając, chciałabym Wam podziękować za dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że takie filmy z pakowania rzeczy do Korei Wam przypadną do gustu. Dajcie znać,
co byście Wy zapakowali w swoich walizkach i jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, żebym zakupiła, bez rzeczy, których Wy byście nie mogli przeżyć, na przykład mieszkając za granicą, z chęcią posłucham i może jeszcze zrewiduję swoje plany, jeżeli chodzi o pakowanie przyszłych walizek, więc czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia kolejnym razem. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia, do zobaczenia!